Mm. A jak to będzie pokazane? Chopin w 3 słowach. Tak. Passionate, romantic, difficult. France, Georges Sand, Pologne. Polska. Ciężko powiedzieć o jakichś 3. Na pewno Polska, na pewno żal i Serce? wzruszyłem się. Zbiory Muzeum Fryderyka Chopina to przede wszystkim bardzo cenne rękopisy chopinowskie, autografy jego kompozycji, listy, pamiątki osobiste, bardzo cenne przedmioty z XIX wieku, ale ilościowo tak naprawdę ogromną część naszych zbiorów stanowią świadectwa recepcji, świadectwa odbioru życia i dzieła Chopina przez późniejsze pokolenia. I to stało się tak naprawdę przedmiotem refleksji przy tej naszej wystawie. Czyli to, czym my się zajmujemy, to jest obszar recepcji, a nawet tak jak to nazywał profesor Mieczysław Tomaszewski, obszar rezonansu, tego jak dzieło Chopina rezonuje wśród kolejnych twórców. I mierzenie się z tym olbrzymim obszarem, który tak naprawdę wydaje się nie mieć dna, jest pracą szalenie trudną, ale z drugiej strony bardzo interesującą, ponieważ to, co my tutaj staraliśmy zrobić, to jest dokonanie pewnego uporządkowania, dokonanie refleksji i podziałów tych świadectw recepcji, różnych sposobów odczytań Chopina, które będą nam pozwalały lepiej zrozumieć, kim Chopin jest dziś, współcześnie dla nas samych. Chopin jest postrzegany tak jednotorowo, a to jest postać niesamowita. Myślę, że możemy ciągle odkrywać różne zasoby i pokłady jego osobowości, jego talentu, jego geniuszu. Oczywiście ten geniusz ujawnia się najpełniej, kiedy słyszymy doskonałego pianistę wykonującego muzykę Chopina. I wtedy nie mamy wątpliwości co do geniuszu Chopina. Natomiast cała ikonografia chopinowska, która jest ciekawym zjawiskiem. Wiemy, że Chopin dał się kilka razy sportretować, więc znamy takie wizerunki, które są prawdziwe, tak można powiedzieć. Ale sztuka współczesna przynosi nowe rozwiązania i właśnie takie pytanie pojawia się, czy mamy do czynienia z prawdziwym Chopinem w tym simulakrum stworzonym przez Hadi Karimiego, czy prawdziwy Chopin to portret z pędzla Arego Schäfera, prawda? Czyli założenia dwuwymiarowy, czy właśnie ten trójwymiarowy, współczesny. To jest takie pytanie, które postawiliśmy na wystawie Potęga Znaku. Każdy z nas musi sobie sam odpowiedzieć, czy ten prawdziwy Chopin jest na początku wystawy, czy na końcu. Budowa znaku Chopin wydaje się być bardzo prosta. Wielokrotnie są to powtórzenia portretów, które powstały za życia kompozytora, na przykład wizerunku namalowanego przez Arego Schäfera, daguerreotypu Bissona. Mogą to być też powtórzenia pomnika z Łazienek Królewskich, więc mamy pewien repertuar portretów, które wielokrotnie są przetwarzane, zestawiane z jakimiś nowymi elementami przez kolejnych twórców w nowych,
różnych technikach plastycznych, ale też ten znak budowany jest czasami bardzo prostymi gestami. Może to być wręcz linia zaznaczająca kontur jego profilu, czy też charakterystyczna fryzura, kołnierzyk, ale też znaki spoza samego wizerunku, czyli klawiatura, wierzba, podpis, nuty, więc twórcy posługują się tymi elementami, moglibyśmy powiedzieć, układanki, puzli, z których budują kolejne przedstawienia odwołujące się właśnie do Chopina, co sprawia, że my bez problemu identyfikujemy daną propozycję jako właśnie chopinowską. W tym całym natłoku wizerunków Chopina, które pojawiają się w kulturze masowej, możemy stracić z oczu, czy też właśnie z uszu, to, co jest esencją, istotą Chopina jako artysty, czyli przede wszystkim jego muzykę. I poprzez tę wystawę chcemy właśnie do niej dotrzeć. Chcemy zwrócić uwagę na to, że to, co ponadczasowe i to, co uniwersalne, to jest właśnie to dzieło Chopina, a znak jako taki po prostu zauważamy i próbujemy go lepiej zrozumieć. Sam fakt, że istnieje bardzo rozlegle w czasie i przestrzeni, świadczy o tym, że znak jest potężny. Sam fakt, że on funkcjonuje w jednostkach różnych profesji i narodowości, świadczy o tym, że jest potężny i że możemy dość uniwersalnie traktować go też na przyszłość, też świadczy, że to jest potężny znak. Potężny ładunek merytoryczno-emocjonalny i podejście na przykład do wystawy stałej, jaką mamy od 10-12 lat tutaj w muzeum, jak ono się zmienia, też pokazuje, że jest odruchowy w czasie. Improwizacja, geniusz i melancholia. Kręcone włosy, fortepian i żelazowa wola. Muzyka, piękno i cisza.